Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z pomysłem na deser, który smakuje równie dobrze jak wygląda. Tym razem przygotujemy odwrócone ciasto kokosowe, które udekorujemy plastrami ananasa i kandyzowanymi wiśniami. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione ciasta z tropikalnymi owocami. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie ciasta zaczynam od spodu, który stanie się dekoracją gotowego deseru. Na dno naczynia o średnicy 23 cm wylewam 50 g rozpuszczonego masła. Rozprowadzam je przy pomocy pędzelka po całej powierzchni formy. Pokrywam nim zarówno spód, jak i boki. Tym razem używam szklanego naczynia, ale równie dobrze możecie użyć zwykłej tortownicy. Ważne jest tylko, żeby nie miała oddzielanego spodu, inaczej całość może przeciekać w trakcie pieczenia. Po pokryciu formy masłem obsypuję ją 75 g jasnego brązowego cukru. Staram się pokryć nim całą powierzchnię razem z bokami naczynia. Masło i cukier skarmelizują się w trakcie pieczenia ciasta, dzięki czemu utworzy się na nim przyjemna, lekko chrupiąca skórka. Po wyłożeniu cukru układam na nim 7 plasterków ananasa. Jeśli tak jak ja używacie owoców z puszki, osuszcie go wcześniej na ręczniku papierowym. W innym wypadku nadmiar płynu może rozrzedzać ciasto w trakcie pieczenia. W przestrzeniach pomiędzy plasterkami i na ich środkach układam kandyzowane wiśnie. Tym razem używam takich koktajlowych, pokrytych syropem, który wcześniej odsączyłem. Na całe ciasto użyłem ich 13, co przełożyło się na 55 g, ale tak sobie myślę, że efekt wizualny mógłby być jeszcze lepszy z większą ilością. Formę z dekoracją na chwilę odstawiam i zajmuję się składnikami suchymi. Do przygotowania ciasta potrzebuję 150 g mąki pszennej, u mnie typ 500 i jednej łyżeczki proszku do pieczenia. Składniki suche przesiewam przez drobne sitko, żeby pozbyć się wszelkich grudek. Następnie dodaję do nich 50 g biurków kokosowych i krótko mieszam przy pomocy rózgi tylko do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Miskę z tak przygotowanymi składnikami suchymi na chwilę odstawiam. Do osobnej dużej miski przekładam 150 g miękkiego masła i dodaję do niego 150 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia ucieram przy pomocy miksera do rozpuszczenia cukru i uzyskania jasnej, puszystej masy. Wszystkie składniki potrzebne do przygotowania ciasta powinny być w temperaturze pokojowej, dlatego zarówno masło, jak i jajka wyjmijcie z lodówki na przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy. W trakcie ucierania warto od czasu do czasu oczyścić ściany miski przy pomocy silikonowej szpatułki. Da Wam to pewność, że wszystkie składniki łączą się ze sobą tak jak powinny i w łatwy sposób pozwoli Wam ocenić, czy cukier już się rozpuścił. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji dodaję do masy 3 duże jajka. Robię to powoli, po jednym naraz i za każdym razem dokładnie ucieram zawartość naczynia przed dodaniem kolejnego. W ten sposób nie tylko łatwiej połączycie jajka z maślaną masą, ale również wtłoczycie w nią więcej powietrza, dzięki czemu gotowe ciasto wyjdzie puszyste. Po wykorzystaniu wszystkich jajek dodaję do masy jeszcze 50 g białego rumu. Alkohol w gotowym cieście nie jest mocno wyczuwalny, ale jeśli deser mają jeść dzieci, możecie podmienić go na aromat rumowy, a nawet i ekstrakt waniliowy. Zadziałają równie dobrze. Masę krótko mieszam tylko do rozprowadzenia rumu i odkładam mikser. Nie będzie nam już potrzebny. Na tym etapie pozostaje mi już tylko dodać składniki suche. Robię to powoli, po kilka łyżek naraz i za każdym razem delikatnie łączę je z maślano-jajeczną masą przy pomocy silikonowej szpatułki. Jeśli chcecie, możecie użyć do tego miksera, ale sposób ze szpatułką da Wam pewność, że wszystko łączy się ze sobą tak jak powinno, a przy okazji nie przemieszacie ciasta, co mogłoby skutkować ciężkim, zbitym deserem.
Gotowe ciasto przekładam do wyłożonej owocami formy. Ostrożnie rozprowadzam je po całej powierzchni tak, żeby nie poprzesuwać plastrów ananasa i wiśni. Warto się do tego przyłożyć, bo inaczej można zepsuć całą dekorację, przez co efekt końcowy nie zrobi takiego wrażenia jak powinien. Forma z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 45 minut do suchego patyczka. Jeśli używacie metalowej formy, czas pieczenia może być odrobinę krótszy, ale nie ścinałbym go o więcej niż 5 minut, bo istnieje ryzyko, że ananas rozmoczy ciasto. Jeśli deser zbyt szybko nabiera koloru, można przykryć go kawałkiem papieru do pieczenia lub folii aluminiowej. Po 45 minutach wyjmuję ciasto z piekarnika i odstawiam w formie na około 15 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie ostrożnie przekładam ciasto na szeroki talerz z płaskim dnem. Formę wystarczy przykryć talerzem, ostrożnie obrócić i lekko podważyć. Ciasto powinno się bez problemu odkleić i wyjść z formy w jednym kawałku. W trakcie obracania uważajcie, żeby nie oblać się gorącym płynem, który może wypłynąć z formy. Po wyjęciu ciasta z formy odstawiam je na godzinkę do całkowitego wystudzenia. Po tym czasie już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kroić ciasto w kawałki i delektować się jego przyjemnym smakiem. Deser wychodzi puszysty o lekko kokosowo-rumowym smaku, co niezależnie od pory roku pozwala posmakować lata. Skarmelizowany cukier utworzył delikatnie chrupiącą skórkę na bokach ciasta, a owoce dodają całości nutkę świeżości. Prosty w przygotowaniu deser, który praktycznie dekoruje się sam. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!